Przy okazji wyjazdu do Niemiec zobaczyłem niedużą, przygraniczną sieć tramwajową. Choć myśląc o Frankfurcie kojarzy nam się raczej ten leżący nad Menem, to w tym odcinku zajrzymy do odległego o ponad 600 km Frankfurtu nad Odrą. To nieduże miasto, a żeby znaleźć się w Polsce wystarczy przejść przez most. A sam Frankfurt wprost maleje na naszych oczach. Zapraszam Was do oglądania. Na zachodnim brzegu Odry leży niemiecki Frankfurt, a po wschodniej stronie znajdziemy się w polskich Słubicach. Niegdyś były one prawobrzeżną częścią Frankfurtu i kursował po nich tramwaj, aż do zakończenia II wojny światowej. Po podziale miasta na dwa kraje niemożliwe okazało się utrzymanie działania tramwajów po stronie polskiej. Obecnie do Słubic w ramach sieci komunikacyjnej organizowanej przez stronę niemiecką dojeżdża autobus linii 983. W 2011 roku planowano jednak powrót tramwajów do Słubic. Przygotowano 4 warianty inwestycji, a wybrana koncepcja trasy miała 1,7 km długości, a także miała kosztować 10,5 miliona euro. Na tramwaj miasto jednak nie znalazło środków. Obecna sieć tramwajowa we Frankfurcie liczy 19,5 km torowisk, z których korzysta 5 linii tramwajowych. Z danych liczbowych ciekawa jest informacja o 88 zwrotnicach rozmieszczonych na całej sieci, choć 38 z nich znajdziemy na terenie zajezdni. Frankfurcki tramwaj jest wąskotorowy, czyli ma rozstaw 1000 mm, zupełnie tak jak w 5 miastach Polski, czyli Bydgoszczy, Elblągu, Grudziądzu, Łodzi czy Toruniu. Tramwaje na poszczególnych liniach w dni powszednie kursują z częstotliwością 20 minut, a w niedzielę co pół godziny. Trzeba jednak wiedzieć, że trójka i piątka kursują tylko w dni powszednie. Podstawę taboru stanowi 18 wysokopodłogowych wagonów Tatra KT4DM produkcji zakładów CKD z Pragi. Dwuczłonowy tramwaj ma 19 metrów długości, 34 miejsca siedzące, a na pokład zabierze do 104 pasażerów. Cały pojazd waży nie tak dużo, bo 18,5 tony. Kiedyś tramwaje te łączono tu nawet w składy podwójne. Obecnie kursują raczej pojedynczo, chyba nie ma już aż takich potoków pasażerów. 6 tramwajów tej serii ma 26 lat, a pozostałe 12 będzie miało w przyszłym roku 30 lat. Pierwsze tramwaje niskopodłogowe pojawiły się we Frankfurcie już całkiem dawno, bo w 1994 roku. Łącznie dostarczono wtedy 8 tramwajów AEG GT6M wyprodukowanych przez firmę Adtrans. Wagony te są dłuższe od Tatr, mają 27 metrów długości i mogą rozpędzić się do prędkości 70 km na godzinę. Cały tramwaj jest też znacznie cięższy, bo waży 29 ton. Wagony te mają aż 60 miejsc siedzących, a łącznie zabiorą na pokład 156 pasażerów. Od czasu wdrożenia AEG Frankfurt nie kupował już nowych tramwajów, choć we wrześniu testowano polskiego Solarisa Tramino, wypożyczonego z odległej o 330 km Jeny. Linie tramwajowe nr 1 i 4 są ze sobą skomunikowane na przystanku Centrum. Tramwaj, który przyjedzie pierwszy na przystanek, oczekuje z odjazdem na przyjazd drugiego i przejście pasażerów pomiędzy składami. Dzięki temu przy nie za wysokiej częstotliwości kursów wyeliminowano stratę czasu wynikającą z oczekiwania na przesiadkę. Mimo niewielkiej skali miasta, w sygnalizacji świetlnej zaimplementowano priorytetową obsługę tramwajów. Jak tylko przed skrzyżowaniem pojawi się tramwaj, następuje jak najszybsze przejście do jego obsługi.
Niestety miejsca wywołania muszą być zlokalizowane blisko skrzyżowań, bo często wiąże się to z zatrzymaniem tramwaju tuż pod sygnalizatorem. W efekcie prędkość komunikacyjna tramwajów nie jest jakaś oszałamiająca, bo w zależności od linii mieści się w przedziale od 18,5 do 25 km na godzinę. Najszybsza jest linia numer 4, jednak jej przebieg jest niemalże podmiejski, bo dociera do nieco oddalonego od centrum osiedla Markendorf. Linia ta jest w efekcie też najdłuższa w mieście i ma 10,5 km długości. do 29 przystanków w sieci komunikacyjnej wyposażonych jest w tablicę elektronicznej informacji pasażerskiej. Lokalizacja pojazdów prawdopodobnie oparta jest o odbiorniki GPS, ponieważ przyjazdy prognozowane są dynamicznie, na podstawie aktualnego położenia pojazdu w sieci. Bilet jednorazowy we Frankfurcie kosztuje 1,60 euro, a jednodniowy 3,30, czyli jego zakup opłaca się już przy 3 przejazdach. Ciekawą opcją podróży po mieście jest bilet jednodniowy dla małej grupy, który umożliwia podróże przez cały dzień dla grupy do 5 osób za 7,80 euro. Niemcy oferują też pracownikom przedsiębiorstw, urzędów i instytucji bilety firmowe. Są to bilety na okres roku, ważne na określonym obszarze Związku Komunikacyjnego VBB. Przy tej formie zakupu biletu pracodawcy uzyskują 5% rabat. Transport na obszarze Frankfurtu nad Odrą, Berlina i całej Brandenburgii objęty jest Związkiem Komunikacyjnym VBB. Obszary największych miast podzielone są tu na 3 strefy taryfowe A, B i C oraz pozostały obszar. Pojazdy obsługujące komunikację miejską we Frankfurcie należą do przewoźnika Stadtverkehrsgesellschaft MBH Frankfurt, w skrócie SVF. Łącznie posiada on 26 tramwajów i około 30 autobusów plus pojazdy zabytkowe. Co ciekawe, wszystkie autobusy kursujące liniowo są marki MAN, a zdecydowana większość z nich zasilana jest sprężonym gazem ziemnym CNG. Frankfurt maleje w oczach. Jeszcze w 1988 roku miał 88 000 mieszkańców. Obecnie jest ich aż o 35% mniej. W mieście ubyło tyle ludzi, że wręcz wyburzano w nim bloki mieszkalne, szczególnie na osiedlu Neuberzinchen. Władze do zakupu mieszkania we Frankfurcie zachęcały też Polaków, ale chyba nieskutecznie, bo tendencja spadkowa nie została powstrzymana. W Słubicach liczba mieszkańców jest bardziej stabilna. W 2015 roku było ich prawie 17 000, z lekkim spadkiem w porównaniu do poprzednich lat, ale był to stosunkowo niewielki spadek. Z tego co zobaczyliśmy, przed władzami Frankfurtu nad Odrą stoją duże wyzwania na najbliższe lata. Problem spadającej liczby mieszkańców jest nadal nierozwiązany, wymiany wymagać też będzie starzejący się tabor tramwajowy. W związku z tym o inwestowaniu w tramwaj do Słubic na razie raczej musimy zapomnieć, tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.